A teraz najśmieszniejsze fragmenty z nagrania U6. Może opowiedzieć kilka. Jak znajdzie dwie hipotezy, które alternatywnie tłumaczył Emilcin, proszę bardzo, ja to obalę. Według niego alternatywnie. Ale obawiam się, że on nawet na jednej nie stworzy, bo po prostu nie ma argumentów. On nie ma argumentów. To jest tylko takie gadanie. I mam na myśli ideę ewangelistów tej religii. Takich nazywam ewangelistami. No, oni, wyznawcy tej religii, wierzą w słuchają przynajmniej, może nie wierzą, bo one są wzajemnie sprzeczne. No oni wierzą tak wyrywkowo. A Steve w to wierzy, a ten Steve w to wierzy i tak sobie wierzą z tych ewangelistów we fragmenty i sobie montują, każdy ma inną wersję tej religii, ale łączą właśnie ich te pewne zasady, które omawiam w tych nagraniach religii paranormalnej. Co nie? A to było najśmieszniejsze. Że w Emilcinie coś jest, co nie gra. Tylko co nie gra? To nie mówi, ale sam się pyta, co mi tu nie gra? I się zastanawia, mruczy coś tam pod nosem, coś tam sobie pod nosem analizuje, coś wymienia, coś tam mruczy, coś wymienia, może to, może tamto, wytęża mózgownicę, co mu tu nie gra? No wiadomo, że nie wymyśli, no ale do kamery to robi. Wytęża mózgownicę i na koniec stwierdza, nie ma pojęcia, co mu tu nie gra. No po prostu śmiech na sali. No, sam siebie skompromitował jeszcze, bo chciał się popisać, że on analizuje, co mu nie gra, ale coś mu nie gra. No jak można takie głupoty mówić? Że coś mi nie gra i analizuje, ale co mi tu nie gra? No jak coś kogoś boli, to chyba wie, co go boli. Tak? Co jest ładne, co jest brzydkie, a nie jakieś takie głupoty. Czyli myślał, a na koniec stwierdził, że nadal nie wie, o co mu konkretnie chodzi. No po prostu śmiech na sali. Ubawiło mnie. Ten fragment mnie najbardziej zawsze śmieszy. Istny kabaret i totalna kompromitacja cielebiasia. Śmiech na sali. A po chwili zarzuca Amerykanom, że podkręcają atmosferę, a sam to robi w przypadku Emilcina, gdy mówi o jakimś tym tajemniczym świadku wydarzeń. Sam podkręca, a zarzuca Amerykanom, że oni podkręcają w innej sprawie ufologicznej. No po prostu Kali to może. Istny kabaret. A wiemy, że Cielebiaś ze swoją grupą wybiera się do Emilcina 9 maja. Chyba dlatego 9, żeby się nie spotkać z Robertem Bernatowiczem. Biorąc pod uwagę podważanie przez Cielebiasia Emilcina, to spodziewać się można zjazdu kryptosceptyków emilcińskich. Może jeszcze Rdutowskiego zaproszą. To by była heca. No to by się zdekonspirowali. Więc może przedstawi wtedy tę sceptyczną hipotezę o tym zahipnotyzowaniu. Ale znowu to ma być pełna historyjka od A do Z, która wszystko tłumaczy. W ramach żartu zadam pytanie, czy może Lech Emfazy Stefański współpracował z Wawrzątkiem w tej akcji hipnozy. No, dowiemy się niedługo tych szczegółów. W tych swoich lajtach to Cielebiaś tak plecie i plecie, bez ładu i składu. Istny groch z kapustą. Nawet opowiada, że lubi zupę z makaronem. Albo, że wcale nie siedzi w piżamie. On po prostu sobie w nich nie radzi. Ale z drugiej strony w tych tlajtach zdradza tajniki swoich poglądów ufologicznych. Po prostu, według mnie, traci nad sobą kontrolę. No i wtedy można się dowiedzieć, co on tak naprawdę myśli.
I te najbardziej mnie wkurzające treści to padły właśnie w lajtach, w tym grochu z kapustą, między wierszami. A jak będzie słuchał tego nagrania 11, to usłyszy, co czeka jego hipotezę, jak się z nią rozprawię, bo tam właśnie obaliłem tą hipotezę sceptyka. Ja zrobię z hipotezy cielebiasia marmoladę. Marmoladę zrobię z cielebiasia hipotezy. Tak to widzę. Czyli według mnie cielebiaś jak Kania Dżdżu wypatruje książki obalającej przypadek Emilczyński. Że ten ktoś napisze, ale nie podaje go, no to po prostu, no to tamten w ogóle widać, że nawet jeżeli istnieje w ogóle ta osoba, no to ona nawet nie zaczęła pisać, no to skąd są te podejrzenia cielebiasia? No to jest po prostu, przecież on nie ma żadnych argumentów, żadnych przesłanek do stwierdzenia takich swoich tekstów. Konkrety, cielebiaś, konkrety! Tak jak jego fani mówią do Bernatowicza. Konkrety, konkrety! Jeszcze łyczek. Ale to nie wszystkie moje konkrety w tym odcinku. Ponadto cielebiaś mówi, że opisał ich jak Marsjan. A przecież Marsjanie nie istnieją. No to jak mógł opisać ich jak Marsjan? Bo na tą chwilę to uważam, że cielebiaś porzucił swoją grupę ufologiczną i przyłączył się do grupy Rdułtowskiego, czyli do skrajnych sceptyków emilczyńskich. Mamy kolejnych braci bliźniaków ufologicznych, czyli Rdułtowski i cielebiaś to dwaj naczelni sceptycy emilczyńscy. Kolejni ufologiczni bracia bliźniacy. To jest śmieszne. Ktoś mu powiedział, że spotkał się z kimś, kto temu komuś mówił, czyli tu jest jakaś istna poczta pantoflowa jak w utworze Kai swojego czasu, choć mają się często za niewierzących. No ale to taki śmiech na sali. Niech ochłonę, bo się strasznie wkurzyłem na cielebiasia, aż się zagotowałem. Skończyła się kawa. Trzeba robić więcej. No, że tam też były, to samo zobaczył, to nie mogło z dwóch głów być wyciągnięte to samo, prawda? Żadna teoria dystorsji nie wchodzi tutaj w grę. Przy okazji zapowiadam, że planuję wyśmiać w osobnym nagraniu tę żałosną, absurdalną, paranormalną hipotezę. Tą dystorsję. I wtedy jej fani dostaną psztyczka w nos. Uwaga, przerwa na łyk kawy. Jeśli kosmici zostaną ujawnieni, to cielebiaś powinien publicznie zjeść swój kapelusz. Za to nieustanne podważanie pozaziemskiej koncepcji. Czyli mówi w tej wypowiedzi jak skrajny sceptyk emilczyński. Czyli to powtarzam, że taka jest moja teza, że on się stał sceptykiem emilczyńskim. Tylko bez tych swoich mantr w rodzaju coś tam się stało w Emilczynie, ale nie wiadomo co, nic nie wiemy, bo wszyscy poumierali, że coś jest nie tak z Emilczynem, że nie teges, że są jakieś w nim luki i tak dalej i tym podobne. Nie ze mną te numery, cielebiaś. Dziękuję za uwagę.